Cześć kochani! W dzisiejszym filmie zapoznam Was z tym ślicznym limonkowym maluszkiem. Zapraszam na nowy odcinek z serii z kamerą wśród roślin. Zanim przejdę do fitonii, chciałabym podsumować test, który zrobiłam z Monstery Monkey Mask. W odcinku 44 obcinałam łyse pędy mojej monstery i dwie sadzonki przygotowałam, jedną do ukorzeniania w perlicie, a drugą do ukorzeniania w wodzie. Minęło tak 6 tygodni. I teraz chciałabym z Wami porównać, jak wyglądają korzenie w obu tych sadzonkach. Kochani, jest znaczna różnica. Sadzonka, którą trzymałam w wodzie, ma o jakiś 1,5 cm większy korzeń i ma 3 korzenie. Ta sadzonka trzymana w perlicie ma 2 korzonki. Nie są zbyt duże, także tą jeszcze muszę podtrzymać. Niech się dokorzenia. Ale tu, naprawdę bardzo ładne, duże korzenie. Zdrowe, białe. Nie odrzuciły te sadzonki żadnego z liści. Chociaż ten może jeden jest taki bardziej odbarwiony. Ale i tak jeszcze potrzymam te sadzonki, niech się dokorzeniają, będą jeszcze dłuższe. Wtedy dosadzę do bikosu i do rośliny matecznej. Ale naprawdę bardzo fajnie się monstera ukorzenia. Oba te słoiczki trzymam na macie grzewczej, którą mam w witrynce na najniższej półce. Także dobre warunki do tego, aby się ukorzeniły. Mają ciepło, mają wyższą wilgotność. Ale myślę, że do Monstery Monkey Mask warto używać wody. To tyle z testu. Myślę, że za parę tygodni jeszcze spojrzę w te korzenie, zobaczę jak urosną i Was poinformuję. Przejdźmy teraz do fitonii. Na festiwalu, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku, upolowałam tę małą sadzonkę fitonii lemon. Ma piękne, jasnozielone wybarwienie z kremowym żyłkowaniem. Fitonie to rośliny, które lubią wyższą wilgotność, więc świetnie nadają się do uprawy w słoiku. I taki jest też mój plan. Wsadzę tego malucha do słoika, który zrobiłam w odcinku 40. Kto nie widział, to serdecznie zapraszam. Syngonium, zielistka i knenante radzą sobie świetnie, ale urozmaicę tę kompozycję. Zanim zacznę przesadzać, chciałabym gorąco podziękować osobom, które wspierają kanał. Ściskam Was serdecznie. Kochani, ogromne dzięki za każde kliknięcie subskrybuj, za każde obejrzenie i za każde słowo wsparcia. A teraz czas na fitonię. To niewielka roślina płożąca, nie ma wysokich wymagań, lubi ciepło, a także podwyższoną wilgotność. Pochodzi z lasów tropikalnych Ameryki Południowej, a dokładnie z Peru. I ciekawostka. Liście fitonii były kiedyś stosowane przez lud Machigenga jako halucynogenna domieszka do rytualnego psychodelika. Tak przynajmniej podaje Wikipedia. Roślina ma krzaczasty pokrój, ale aby tak pozostało, powinno się przycinać pędy. Podlewamy ją często, nie można jej przesuszać i używamy do tego wody miękkiej lub deszczowej. Fitonię lemon można nawozić latem co 2 tygodnie przy podlewaniu, ale należy wtedy stosować połowę dawki nawozu.
Fitonie można przesadzać raz w roku na wiosnę. Najlepiej jest stosować płytkie pojemniki, ponieważ roślina ta ukorzenia się tuż pod powierzchnią podłoża. I jak już wspomniałam, dobrze czuje się w szklanym naczyniu. Fitonie można łatwo rozmnożyć poprzez ukorzenianie przyciętych pędów. Starsze okazy można również rozdzielić na części i włożyć do osobnych doniczek. Wspomniałam wcześniej, że fitonia nie ma wysokich wymagań, jednak utrzymanie odpowiedniej temperatury i wysokiej wilgotności może czasami być problematyczne. Jeśli nie dostarczymy takich warunków, to zauważymy u fitonii zwijanie się liści i ich zmatowienie. A gdy liście zaczynają opadać i nie pojawiają się nowe przyrosty, to prawdopodobnie roślina uprawiana jest w zbyt chłodnym miejscu lub narażona jest na przeciągi. Przy podlewaniu należy uważać. Nadmiar wody powoduje żółknięcie dolnych liści. Ok, roślina dosadzona do pozostałych słoików. Zostawiłam sobie 2 sadzonki i włożę je do osobnej, mniejszej doniczki. Fitonia przesadzona. I co myślicie o tej kompozycji w słoiku? Napiszcie w komentarzu. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć!